Kto z Was chodzi w weekendy do Ikei po to, żeby poszukać tam jakiejś inspiracji albo poprzyciskać się w tłumie? Pewnie napiszecie w komentarzach, że nie Wy, ale i tak dobrze wiem, że mimo wszystko ktoś tam się jednak pojawia i szuka tego, co można wsadzić do swojego domu. Wiecie, że tam można znaleźć nawet rolety, które są smart i to właśnie je dzisiaj dla Was zrecenzujemy. Rolety, o których Wam dzisiaj opowiemy, to rolety IKEA Furtur, czyli rolety z linii Smart Home od IKEA. IKEA bardzo mocno rozwija swój dział Smart Home, dzięki czemu nawet na SmartMe znajdziecie kategorię z tym związaną. Znajdziecie tam światła, głośniki, różnego rodzaju piloty oraz właśnie rolety. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się w opakowaniu oraz co możecie w nim znaleźć, no to serdecznie zapraszam Was do naszego unboxingu rolet IKEA, a teraz przejdźmy do ich podstawowych informacji. Rolety IKEA Furtur dostaniemy w 5 różnych rozmiarach: 60, 80, 100, 120 oraz 140 cm. Czyli jeżeli macie okna w tym przedziale, no to one Wam będą pasować. Jeżeli chodzi o długość rolet, to jest 195 cm i to jest jedyny rozmiar. Więc jeżeli macie okno typowe, no to spokojnie powinno wystarczyć. Jeżeli macie okno do ziemi, no to tutaj musicie już pomierzyć. W moim przypadku tych 20 cm brakuje, no i niestety jest szczelina, więc tutaj nic z tym nie zrobimy. Musicie na pewno zwrócić na to uwagę. Więc przyjmijmy, że okno, które macie, pasuje do tych rolet. No to w czym one są tak naprawdę lepsze od zwykłych rolet? Jeżeli chodzi o rolety IKEA, one są smart na kilka sposobów. Pierwszy to jest taki, jak po prostu kupujemy rolety z sklepu IKEA, przynosimy, montujemy, oczywiście sprytnymi sposobami IKEA. Mamy tam wzmacniacz, który wsadzamy do gniazdka i taki właśnie przycisk. Ten przycisk pozwala nam na podniesienie i obniżenie rolet, czyli zdalnie jesteśmy w stanie nimi sterować góra-dół. No i tak naprawdę to trochę tyle. Żeby one były naprawdę smart, potrzebujecie mieć bramkę IKEA. Bramkę IKEA, tak samo jak rolety, dostaniecie w praktycznie każdym sklepie IKEA albo w sklepie internetowym. I dopiero z bramką tak naprawdę one zyskują wszystkie funkcjonalności, o których chciałbym teraz opowiedzieć. Przechodzimy teraz do aplikacji. Przejdziemy dzisiaj przez kilka aplikacji, ale zaczniemy od głównej, czyli IKEA Home Smart. Tutaj możecie zobaczyć kilka sprzętów, które już mam od IKEA. Na samym dole mamy w garderobie rolety. Dla mnie gigantyczny plus tej aplikacji jest taki, że ona jest naprawdę intuicyjna i prosta, czyli każdy jest w stanie z niej skorzystać, co jest naprawdę dużą zaletą w stosunku do sprzętu, który też jest ogólnodostępny i dzięki temu właśnie sprzęty smart home mają szansę być w większej ilości domów. Więc na samym dole mamy urządzenie właśnie, czyli roletę i możemy sobie tutaj możemy sobie sterować, na jaki procent otwarcia albo zamknięcia ona ma się otworzyć. W tym momencie dałem ją na 37%. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, bo jestem obok, ale ja słyszę, że roleta się w tym momencie obniża. Dam jej stop, żeby tutaj się na tym nie skupiać i przejdę do kilku innych opcji w tej aplikacji. Po lewej stronie mamy timery, czyli możemy sobie tutaj ustawić, żeby roleta była w pewnych automatyzacjach IKEA. Więc tutaj mamy na przykład, o której godzinie chcemy sobie i w jakie dni włączyć m.in. światło, ale tam też będzie roleta na ile procent. Czyli możemy sobie zrobić taką prostą automatyzację, że na przykład o 6 rano ona się podnosi całkowicie, a o godzinie na przykład 21 w dni tygodnia zjeżdża nam na sam dół. Wszystko to możemy zrobić z poziomu tej aplikacji. Ja mam to trochę gdzie indziej, ale zaraz Wam to pokażę. I przechodząc w same ustawienia, jeżeli sobie wejdziemy do integracji, no to tutaj mamy coś, co jest gigantycznym zaletem tych rolet i coś, na co czekałem z tymi roletami naprawdę chyba prawie rok. I napisałem sporo newsów o tym, że ma być, ma być, ma być i oto jest integracja z Apple HomeKit, ale nie tylko, bo również z Amazonem i z asystentem Google, więc możemy sobie tutaj ją bezpośrednio podpiąć do HomeKitu, do Google Home, no i Alexy, akurat Alexy nie mam, więc jej Wam nie pokażę, ale przejdziemy sobie do pozostałych aplikacji. Więc jak sobie przejdziemy teraz do domu, no to widzicie, że roleta jest tutaj otwarta na 69%. Roletą możemy sobie sterować, właśnie możemy ją otwierać, zamykać, dowolnie jak chcemy. W tym momencie ona się zamyka, ale przerwiemy to. Możemy także sterować nią głosowo, bo mamy tutaj pełną integrację z Siri. Więc możemy sobie zrobić teraz test. Tylko sobie zaczekajmy, aż się roleta zatrzyma. Chyba sobie musi dojechać do końca. No to OK, czyli roleta musi zjechać na dół albo
na górę, ale ja sobie ją ustawię na przykład na 49%. I powiemy Siri, żeby ją zamknęła całkiem. Hey Siri, close the blinds. Done. I w tym momencie rolety zjeżdżają nam na sam dół. No, minus taki, że musimy do Siri mówić po angielsku, ale to nie jest wina IKEA, że tak to zostało skonstruowane, ale dzięki temu możecie sobie ją sterować właśnie głosowo z różnych miejsc. Poza tym możecie ją wrzucić do różnego rodzaju automatyzacji. Ja osobiście mam właśnie taką automatyzację, że codziennie tam o godzinie 18 rolety zjeżdżają mi na dół, dlatego że nie chcę ich mieć powiązanych bezpośrednio z zachodem słońca, tylko chcę mieć o konkretnej godzinie. No i mam też, żeby o godzinie tam 5 rano podjeżdżały do góry. Jeżeli chodzi o stabilność, nigdy nie było żadnego problemu. Też jeżeli chodzi o właśnie stabilność z HomeKitem, co różnie bywa przy urządzeniach takich nie do końca certyfikowanych, czyli przy HomeBridge'u, tutaj zawsze idealnie. Czyli ani razu nie miałem problemu z tym, żeby rolety nie zadziałały, żeby rolety mi wypadły, no po prostu nigdy, co jest dla mnie gigantyczną zaletą. I ostatnia integracja, czyli integracja w Google Home. Tak samo możecie tutaj sterować roletami głosowo i też możecie powiedzieć Google'owi, żeby obniżył roletę albo je dał w górę. No i możecie roletę wziąć jakoś większą scenę. Na przykład wychodzimy z domu, no to wszystkie rolety w dół. Wszystko to naprawdę świetnie działa i kompletnie brak zastrzeżeń, więc możecie i integrację, i prostą aplikację, więc po prostu genialnie. A teraz zobaczmy, jak działają same rolety, czyli jak się podnoszą i opuszczają. Przejdźmy zatem do podsumowania naszych dzisiejszych rolet. Plusem tych rolet jest to, że dostaniecie je w każdym sklepie IKEA. Tak naprawdę nie potrzebujecie nic więcej oprócz chęci, żeby je u siebie zamontować i mieć już pierwsze inteligentne rolety. Tym przyciskiem możecie sobie sterować, opuszczać albo podnosić. Jeżeli dokupicie bramkę, no to już otwieracie cały ekosystem IKEA oraz te wszystkie ekosystemy, o których Wam opowiedziałem wcześniej i możecie sobie rozwijać Wasz dom, jeżeli chodzi o właśnie smart home pod kątem rolet. Więc zdecydowanym plusem tych rolet jest integracja właśnie z HomeKitem, z Google Home'em, a nawet z Alexą. Gdzie widzę minus, no to są ograniczona długość rolet, tak? Czyli tak jak w moim przypadku mam okno, które jest do samej ziemi, to roleta, no sami mogliście zobaczyć zresztą na filmie, nie dojeżdża do samego końca, przez co jest ta szpara, której być nie powinno. Moim zdaniem IKEA powinna mimo wszystko dołożyć jeszcze ten jeden rozmiar właśnie dla dużych okien. Ale jeżeli macie mniejsze okna, takie zwykłe w mieszkaniach, i chcecie być w stanie sterować takimi roletami i odcinać światło dowolnie, robić sobie automatyzację, robić sobie różnego rodzaju harmonogramy, no to zdecydowanie warto jest zainwestować w te rolety. Ich cena waha się, ale są mniej więcej w okolicy 600 zł, w zależności od szerokości tej rolety. Dostaniecie je, tak jak mówiłem, w każdej IKEA oraz na internecie. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała i wracamy do Was z kolejnymi filmami.